Jak zarejestrować taką nową S-klasę na żółte tablice rejestracyjne? No wystarczy, że będziesz właścicielem muzeum, bo przepis mówi nam o tym, że jeżeli jesteś właścicielem muzeum, to wpisujesz go na stan, do inwentarza muzealiów i na podstawie tego dokumentu przeprowadzasz badanie techniczne, z pozostałymi dokumentami z tym idziesz do Wydziału Komunikacji i rejestrujesz pojazd na żółte tablice rejestracyjne. Prawdziwe muzeum, patologiczne muzeum, ale niestety teraz mamy taki podział. Jakby nie boję się tego powiedzieć, bo to się, słuchajcie, naprawdę dzieje. Opowiem Wam dzisiaj, jak obejść przepisy i zarejestrować prawie nowy pojazd na żółte tablice rejestracyjne. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Jak zarejestrować taką nową S-klasę na żółte tablice rejestracyjne? No wystarczy, że będziesz właścicielem muzeum, bo przepis mówi nam o tym, że jeżeli jesteś właścicielem muzeum, to wpisujesz go na stan, do inwentarza muzealiów i na podstawie tego dokumentu przeprowadzasz badanie techniczne, z pozostałymi dokumentami z tym idziesz do Wydziału Komunikacji i rejestrujesz pojazd na żółte tablice rejestracyjne. Niestety takie przypadki zdarzają się coraz częściej. Rejestracja na muzeum stała się modą, trendem, ominięciem przepisów, nadużyciem przepisów. Jak to jest tak naprawdę i o co w tym chodzi, jeżeli rejestrujemy samochód na muzeum? Po ostatnim materiale pojawiło się wiele komentarzy, a w tych komentarzach wiele pytań dotyczących tego, jak rejestrujemy pojazd na muzeum. W tamtym odcinku mówiłam o tym, jak zarejestrować pojazd zabytkowy. Była to taka informacja w takiej małej pigułce, żeby Wam mniej więcej przedstawić, jak to wygląda w różnych województwach naszego kraju. I tam pojawiło się wiele pytań odnośnie tej rejestracji na muzeum. Co to jest, jak to jest i czy to jest prawidłowe? No więc muszę Wam powiedzieć, jakby zacząć od tego, że w myśl przepisów i w myśl inicjatywy powstania muzeum w różnych branżach jest to, że muzeum jest to instytucja, która gromadzi, przechowuje, dokonuje konserwacji zbiorów z różnych dziedzin kultury, sztuki, nauki, techniki, rozwoju techniki, w naszym przypadku w omawianym temacie techniki rozwoju motoryzacji. Coraz częściej na forach internetowych, na grupach społecznościowych związanych z motoryzacją pojawiają się fotografie czy filmiki pojazdów, które tak naprawdę nie są klasycznymi pojazdami, nie są zabytkowymi samochodami czy unikatowymi, które są zarejestrowane na żółte tablice. Czy Wam to przeszkadza? Czy Was to irytuje? Czy Was to zastanawia? No tak, bo przecież tablice żółte są przeznaczone dla pojazdów historycznych, wyjątkowych, zabytkowych, kolekcjonerskich, a nie dla pojazdów marki Mercedes S-klasa sprowadzonego z Japonii 2020 rok, który śmiga na tych żółtych tablicach rejestracyjnych. A jak zapytasz właściciela, to Ci mówi, że no ma bezterminowe badanie techniczne i nie musi przerabiać lamp. Czy to są te pojazdy, które chcemy widzieć, które powinny być zarejestrowane na żółte tablice rejestracyjne? Wydaje mi się, że nie. Konserwator zabytków takiego pojazdu nie wpisze do ewidencji czy do rejestru pojazdów zabytkowych, ponieważ on nie kwalifikuje się, nie spełnia żadnych wymogów, żadnych kryteriów. Jeżeli to jest nawet super S-klasa, Brabus i tak dalej, to jest jeszcze za wcześnie, żeby ten pojazd wpisać do ewidencji pojazdów zabytkowych. Początkowo było to tak, że pojazdy były rejestrowane bezpośrednio na właściciela. Czyli ja wstawiałam taki pojazd w muzeum jako eksponat, muzealnik wystawiał mi takie zaświadczenie. Z tym zaświadczeniem jako właściciel mojego samochodu szłam do Wydziału Komunikacji i go rejestrowałam bez problemu. Miałam wpis muzealnika, byłam właścicielem pojazdu, jeździłam na żółtych tablicach rejestracyjnych. Można było dopisać muzeum jako współwłaściciela i wtedy robiono tak, że na umowie kupna-sprzedaży było 0,5% własności muzeum, a 95% czy 99,5% należało do nas. Wydziały Komunikacji jeszcze w zeszłym roku rejestrowały w ten sposób pojazd, że muzeum miało mieć prawo
współwłaściciela, albo ja jako właściciel pojazdu mogłam mieć współwłaściciela muzeum. Jednakże ustawa o muzeach mówi nam wprost, że pojazd może być zarejestrowany tylko w przypadku na muzeum i na żółte tablice, kiedy właścicielem jest właściciel muzeum i jest to tylko i wyłącznie jego samochód w 100%. Nie ma innej opcji. Słowo muzeum zobowiązuje. Zobowiązuje do tego, żebyśmy gromadzili dobra kultury, eksponaty, pokazali rozwój techniki, w naszym przypadku rozwój techniki motoryzacyjnej. W Polsce, żeby muzeum mogło funkcjonować i być otwarte dla publiczności, to musi zakończyć się jego organizacja. Czyli jeżeli zakładamy muzeum, to mamy je w pierwszej kolejności w organizacji. Muzeum w organizacji to takie, które tworzy kolekcje, zbiera eksponaty do pierwszej wystawy. Jeżeli zrobimy pierwszą wystawę, uruchomimy pierwszą ekspozycję, wtedy przechodzimy na muzeum, takie, które działa, które możemy odwiedzić, gdzie kupujemy bilet, odwiedzamy, zwiedzamy, mamy materiały historyczne, mamy przedstawione te eksponaty muzealne, widzimy rozwój danego modelu czy danego segmentu motoryzacyjnego. Po to jest tworzone muzeum. Niestety, jak już podałam wcześniej przykład S-klasy, no myślę, że ta S-klasa nie będzie w tym muzeum, gdzie będą wystawione, gdzie będzie wystawa, tylko niestety zakwalifikuje się ona w grupie muzeów, które są w organizacji. Na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego znajduje się ogólnodostępny wykaz muzeów. Wszystkich muzeów w Polsce, jakie są, w różnych branżach, różnych dziedzinach. Jest ich ponad 1000. Ile jest tych muzeów w Polsce zarejestrowanych, związanych z motoryzacją? Jest około 150. W Polsce na dzień dzisiejszy, według tego wykazu na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w organizacji, czyli takich muzeów, które się przygotowują do pierwszej wystawy, jest około 120 muzeów. Łatwo więc policzyć, że około 20 paru muzeów jest faktycznie działających, które mają ekspozycję i wystawę. Na tą chwilę nie mamy żadnego zapisu w ustawie, która wyznacza nam termin realizacji do pierwszej wystawy. Nie ma takiego punktu w ustawie, ale myślę, że przez to, co się w tej chwili dzieje na rynku motoryzacyjnym czy w branży związanej z muzealnictwem, taki punkt niedługo pojawi się w tej ustawie i będzie wymóg, że właściciel muzeum będzie miał, nie wiem, 5 lat, może 10 lat na to, żeby uruchomić pierwszą wystawę. Bo jak sami przyznacie, ilość około 150 muzeów, a tych w organizacji około 120, no daje nam dużo do myślenia, tak? Ja sprawdziłam, wpisując do Wikipedii, ile jest muzeów motoryzacji w Polsce. Po wpisaniu tego terminu wyszło mi 21 muzeów motoryzacji, które fizycznie działają. Na koniec roku 2022, początek 2023 roku, łącznie w Polsce na żółtych tablicach rejestracyjnych, czyli pojazdów zabytkowych, czy również eksponatów muzealnych, które są w muzeach fizycznie wystawione jako eksponaty na wystawach stałych, mamy około 53 000 sztuk pojazdów zabytkowych wszystkich, łącznie z samochodami osobowymi, ciężarowymi, autobusami, motorowerami, czy też przyczepami siodłowymi, czy przyczepami ciężarowymi. Na koniec tego roku, ze statystyk, jakie otrzymałam w tym tygodniu, mamy zarejestrowanych ponad 77 000, 77 700 około. To jest liczba pojazdów łącznie wszystkich, przez wszystkie lata w Polsce zarejestrowanych. Są to dane z Ministerstwa Cyfryzacji. Słuchajcie, 21 400 pojazdów zabytkowych, w cudzysłowiu, zarejestrowanych na żółtych tablicach rejestracyjnych. Czy rynek w Polsce tak bardzo się rozwinął, że aż 50% mamy wzrostu przez 1 rok do 50 lat wstecz dla pojazdów zabytkowych? Jak to jest? I czy to jest możliwe,
że 20 000 pojazdów ponad zostało wpisanych na listę u konserwatora zabytków? Niestety nie. Dotarłam do informacji, pracując nad tym materiałem, zbierając te wszystkie informacje dla Was, że zrobił się z tego niestety biznes dla osób, które zakładają tak zwane, nazywane w środowisku, czy przez diagnostów, czy przez wydziały komunikacji, czy przez ministerstwo, czy przez konserwatorów, patomuzea. Pokazały się już pierwsze materiały w prasie, czy na różnych forach internetowych z propozycją, z reklamami firm, które takich wpisów dokonują. Czy to jest bezpieczne dla Państwa? Moim zdaniem absolutnie nie. W tej interpretacji przepisów, jaka jest w tej chwili, przestajecie być właścicielami swoich samochodów. Właścicielem pojazdu w 100% staje się właściciel muzeum. Pytanie, jakie on ma zamiary? Czy tylko mu zależy na budowaniu ilości pojazdów w swojej bazie, w inwentarzu muzealiów, czy być może ma jakieś inne pomysły? Zagrożeń jest bardzo wiele. Zmienią się przepisy, jesteśmy tego w 100% pewni. Wszyscy po rozmowach i z ministrem w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa, czy z konserwatorami zabytków, czy z osobami, które nadzorują stacje kontroli pojazdów, czy w wydziałach komunikacji, jest to więcej niż pewne, że w najbliższym półroczu na pewno zmienią się przepisy, na pewno one się bardzo zaostrzą. Mam nadzieję, że nie zaostrzą one się dla tych muzealników, którzy naprawdę prowadzą te prawdziwe, dziwnie to brzmi, prawdziwe muzeum, patologiczne muzeum, ale niestety teraz mamy taki podział. I jakby nie boję się tego powiedzieć, bo to się, słuchajcie, naprawdę dzieje. W zeszłym roku w wydziałach komunikacji, w niektórych wydziałach w Polsce, rozpoczęto cichą weryfikację właścicieli pojazdów i muzealników. Nie było jeszcze do końca pewnej interpretacji przepisów, jaka już jest w tej chwili i obowiązuje w tej chwili i jest stosowana we wszystkich wydziałach komunikacji w Polsce na tą chwilę. Nie ma zgody we mnie, żeby dopuścić do takich patologicznych, czy niewłaściwych, czy nadużyć, jakie w tej chwili mają miejsce, jeżeli chodzi o rejestrację na żółte tablice rejestracyjne. Jeżeli tworzysz muzeum tylko dla biznesu, żeby na tym zarobić na wpisach, tak, bo z informacji pozakulisowych, słuchajcie, to są po 200-300 aut na jedno muzeum w przeciągu pół roku. To są liczby, które jakby nie mieszczą się w głowie, natomiast to się dzieje. Na pewno te sprawy będą kontrolowane. Mamy zresztą takie sygnały z różnych stron Polski, gdzie te czynności sprawdzające na początku w wydziałach komunikacji już się odbywają. Tak? Zdajemy sobie sprawę, że wchodzi cały zakres. A jeżeli Jan Kowalski zakłada muzeum, w ciągu 3 miesięcy jest właścicielem 400 pojazdów, nie wiem, może wygrał w Totka. Może to jest recepta, żebyśmy grali w Totka. Chociaż wydaje mi się, że to nie jest to. Czy są jakieś zalety z tego, że mamy zarejestrowany pojazd na żółte tablice, które nie spełnia żadnych kryteriów pojazdu zabytkowego? Na tą chwilę mamy. Mamy badanie bezterminowe, są różne opinie na temat ubezpieczenia OC, czy ono jest tańsze, czy nie jest tańsze, czy obowiązuje, czy nie obowiązuje. To są te takie główne powody, które skłaniają ludzi do rejestracji na muzea, czy też w nowszych samochodach sprowadzanych z USA czy z Japonii brak obowiązku zmiany lamp, bo ma na żółte tablice, a pojazd na żółtych tablicach jest zupełnie inaczej oceniany i jest inaczej wystawiane badanie techniczne, jakby musi spełnić inne kryteria niż ten pojazd nasz tradycyjny, może wjeżdżać do strefy czystego transportu. Jakie są wady rejestracji na muzeum naszego samochodu, który tak naprawdę nie jest naszym samochodem? I wiele sytuacji przez 20 lat swojej pracy widziałam, że może zdarzyć się tak, że przez 3 miesiące będzie działo super prężnie muzeum, które będzie tworzyło ekspozycję, a po 3 miesiącach się okaże jednak, że właściciel pojazdu albo osobowość prawna narobiła długów tu i ówdzie i ten pojazd nam najzwyczajniej w świecie zostanie zabrany. Czy tego chcecie, Szanowni Państwo, żeby zabierano Wam te pojazdy? Czy żebyście musieli, jeżeli będziecie chcieli sprzedać pojazd, to będziecie zwracać się do właściciela muzeum, żeby on wystawił umowę?
Mi się wydaje, że to jest chyba zbyt bardzo skomplikowane i bardzo niebezpieczne. Jeżeli jesteś właścicielem pojazdu i w taki czy inny sposób sprzedałeś pojazd muzealnikowi, użytkujesz ten samochód, czyli jeździsz nim ty, to w przypadku sprzedaży tego pojazdu, czyli próby nawet przerejestrowania na siebie tego pojazdu już na żółte tablice rejestracyjne, Wydział Komunikacji przywróci Ci białe tablice rejestracyjne, czyli te tradycyjne białe blachy tak zwane. Mówi się o tym, że nastąpi zmiana ustawy w ruchu drogowym i badania techniczne dla pojazdów zabytkowych czy tych pojazdów zarejestrowanych na żółte tablice nie będą miały wykonywanych badań bezterminowych, czyli kolejna zaleta rejestracji na żółte tablice zniknie bezpowrotnie. Myślę, że zwiększenie tych liczby rejestracji w ubiegłym roku wiąże się ze strefą czystego transportu, ze straszeniem, z podatkiem ekologicznym, na który jeszcze nawet nie zostały sporządzane żadne projekty. I myślę, że to spowodowało, że te patomuzea zaczęły sobie robić z tego niezły biznes. Myślę, że wszystkim miłośnikom motoryzacji zależy, żeby nie było takich sytuacji, żeby nie dochodziło do tego, że samochody, które w żaden sposób nie kwalifikują się do tego, żeby mieć na sobie żółte tablice rejestracyjne, czy cokolwiek reprezentować w tym rozwoju techniki motoryzacyjnej tych naszych pojazdów, żeby one miały żółte tablice rejestracyjne, jak one nie zasługują na ich miano, bo jak wiecie, pojazdy zabytkowe to jest coś wyjątkowego. Tak? W następnym materiale postaram Wam się przygotować, jak to jest zarejestrować pojazdy, jak macie ich wiele, bo zdarzają się też pytania, że ktoś ma 3, ktoś ma 10 czy 20 pojazdów. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Jakie macie stanowisko względem rejestracji pojazdów na żółte tablice rejestracyjne bez określonych kryteriów wieków, jeżeli nie są to pojazdy kolekcjonerskie w żaden sposób? Napiszcie nam w komentarzach. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.